Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska i kolejna część naszego programu. Witam Państwa bardzo serdecznie od 8 do 10, poranne pasmo, ale po 10 także pilnujemy Polski specjalnie dla Państwa na naszej antenie, a w studio goście. Jonny Daniels, prezes fundacji From the Depths. Hello. Hello, dzień dobry, good morning. Dzień dobry. No i tłumaczka pana Jonnego, Lena Klaudel. Witam serdecznie. Witam. Będziemy rozmawiali między innymi o spocie, który wyemitowało Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Porównuje komentarze obecne w internecie teraz do wydarzeń z marca 68. Zobaczmy ten fragment na początek. Przez chwilę jeszcze zabawię Państwa kolejnymi informacjami, mianowicie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin i dyrektor tegoż muzeum był naszym gościem telewizji w Polsce.pl dosłownie przed kilkudziesięcioma minutami o 8:30 i mówił właśnie o tych wydarzeniach, mówił o Muzeum Historii Żydów Polskich, mówił także o tym, iż zdaje sobie sprawę, że to nie wszystkie objawy antysemityzmu, to znaczy, że ten fragment komentarzy w internecie to nie jest obraz całego społeczeństwa, że jest to jedynie ułamek tego wszystkiego, co się dzieje i że nie można w ten sposób obrazować całości Polski, całości antysemityzmu w Polsce i tego problemu. Ale zobaczmy, mamy już dla Państwa przygotowany ten fragment, zobaczmy, o czym mówimy. Żydowska nie dojda, dalej chce grać tu autorytet, a tu nieprzyjemność taka, aj waj, co za naród, co za ludzie. No, wiadomo, naród wybrany. No i właśnie chciałabym zapytać gościa w naszym studio, Jonnego Danielsa, prezesa fundacji From the Depths, o to, czy rzeczywiście komentarze w sieci dzisiaj występujące to jest objaw antysemityzmu i czy można, co najważniejsze, porównywać cały obraz społeczeństwa, cały kraj do tego, co pisze garstka internautów? Look, there is a really big problem with hate online. Mamy bardzo duży problem z nienawiścią w sieci. And the comments that we see and the comments that were probably in this video, I didn't see the video. Komentarze, które widzimy, te komentarze, które zostały wykorzystane w wideo, ja niestety jeszcze nie widziałem tego wideo. But it's enough probably to look at the comments under what we'll see from when this video goes online and goes on Twitter. Ale wystarczy spojrzeć nawet na komentarze pod tym wideo, które się pojawią i też na Twitterze. There is a problem, and there is a problem with anti-Semitic hate and comments online. Jest problem z antysemityzmem, nienawiścią w sieci. The same way that there's a problem with anti-Polonism and with hatred towards Poles online as well. I tak samo jak mamy problem z antypolonizmem i z nienawiścią do Polaków w sieci. Ale czy można powiedzieć, czy pan, panie prezesie, może powiedzieć, że w Polsce czuje się jednak bezpieczniej niż w krajach Europy Zachodniej, bo porównując tak naprawdę to, co się dzieje tutaj i te objawy antysemityzmu, jakie są w Europie Zachodniej, we Francji, zabójstwo kobiety ocalałej z Holokaustu, to wydaje się jednak znikomy problem tutaj. Look, again, I definitely feel safer in Warszawa than I would in Paris, that's for sure. Ja zdecydowanie czuję się bezpieczniej w Warszawie niż w Paryżu, to jest pewne. However, we really do have to look at what's happened over the last few months here, and there is absolutely a rise in hate rhetoric and in hate talk online. Natomiast też musimy spojrzeć na to, co tutaj się wydarzyło w ciągu ostatnich miesięcy. Mamy do czynienia jednoznacznie ze wzrostem takiej nienawiści w sieci. Kto budzi te demony antysemityzmu, pańskim zdaniem? Demons. Look, there's a lot of different reasons for the rise in anti-Semitic hatred that we've seen here over the last few months. Jest wiele powodów dla tego wzrostu antysemityzmu w sieci, które widzimy w ciągu miesięcy ostatnich. And obviously the largest
and the biggest problem that we've seen Największy problem, z którym mamy do czynienia, has been associated to the IPN bill. Jest związany z ustawą IPN-u. To prawda, natomiast no, w Polsce zwracamy uwagę na to, iż są tak bardzo odmienne punkty widzenia, jeśli chodzi o historię II wojny światowej, tak bardzo różne i że to jest chyba ta podstawa niezrozumienia. W Polsce nie spodziewaliśmy się chyba też tego, że Izrael ma tak odmienny punkt widzenia, jeśli chodzi o historię. Well, that's not true. I mean, maybe an average citizen wouldn't understand that there is a difference in sensitivities, and we as Poles and Jews are incredibly sensitive with everything connected towards the Holocaust. To nie jest prawda. No może przeciętny obywatel nie zrozumiałby takiej delikatności w zrozumieniu, w pojmowaniu tej historii, ale my, Żydzi i Polacy, jesteśmy bardzo delikatni. The government, however, and especially certain people in government who really fought and pushed for this IPM bill should have understood the absolute sensitivities connected to this. Natomiast rząd i szczególnie niektóre osoby z rządu powinny zdawać sobie sprawę z tej wrażliwości. Czy możemy powiedzieć, zostało niewiele minut, chociaż chcielibyśmy tę sprawę pogłębić, ale czy możemy powiedzieć, już tak skracając, przechodząc do puenty, że Polacy to antysemici i odwrotnie, czy Żydzi to antypolacy? Yes. Tak. There are most definitely a part of a society here in Poland that is anti-Semitic, and there is most definitely a part of society amongst Jews that doesn't like Poles. This is the situation, and this is why a dialogue and a conversation is so important. Zdecydowanie mamy do czynienia zarówno w Polsce z częścią społeczeństwa, która jest antysemicka, tak samo w Izraelu z częścią społeczeństwa, która jest antypolska i dlatego ten dialog jest taki ważny. The problem is that the majority of the anti-Semitic hatred and feeling that we see, as well as the anti-Polish hatred and feeling that we see, is based on misunderstandings and is based on lies. Problem polega na tym, że zarówno antysemityzm, jak i te nastawienia antypolskie, one się opierają na niezrozumieniu i kłamstwach. And we have to be honest. We have to be honest to the very good parts of our history, but also the bad parts of our history. And we have to have an open and a frank conversation to enable us to really build a strong future together. Musimy być szczerzy, jeśli chodzi o tę dobrą część historii i złą część historii i być otwarci na konwersację, która może nas zjednoczyć. Ostatnie pytanie. Jakie są elementy wspólne w takim razie do tego, aby to porozumienie, ten dialog osiągnąć? Look, the Holocaust connects us as Poles and Jews, but it also very much divides us. Holokaust nas łączy, Polaków i Żydów, ale też nas dzieli. And when we're true to the exact cases and situations that happened in the Holocaust, both the stories of the righteous and stories of the schmaltzownik and bad people as well. Kiedy jesteśmy szczerzy, jeśli chodzi o historię, to tak samo jeśli chodzi o historię sprawiedliwych, historię szmalcowników, then we're able to really create a better future. Wtedy mamy szansę stworzyć lepszą przyszłość. And we're also able and should talk about Jews who took part, for example, in communism after the Second World War, and this should be an open conversation as well. I tak samo powinniśmy mówić o części Żydów, która brała udział w organizowaniu komunizmu po II wojnie światowej. To też jest część historii. But even with that, we also have to be honest. Ale nawet jeśli chodzi o to, też musimy być po prostu szczerzy. The same way that not every single Polish person was a schmaltzownik and hunted and tried to kill Jews. Tak samo jak nie każdy Polak był szmalcownikiem i nie polował na Żydów. Not every single Jew was a communist and tried to push communism in Poland either. Tak samo nie każdy Żyd był komunistą i tutaj forsował komunizm w Polsce. We have to be true to the history. Musimy być prawdziwi w obliczu historii.
I to jest puenta naszej rozmowy. Jonny Daniels, prezes Fundacji From the Depths, bardzo dziękuję. Dziękuję. Lena Klaudel, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to jest koniec tej części naszego programu. Za chwilę po godzinie 10 jeszcze przegląd wydarzeń w Polsce.pl, a potem spotka się z Państwem Dorota Łosiewicz.